W 2014 roku w wyniku gwałtownych zmian politycznych zawrzał ogólnoświatowy konflikt, który doprowadził do wojny między Europą a Azją. Kwestią czasu było dołączenie do konfliktu reszty państw świata. Nikt z ocalałych nie wie, skąd nadleciała pierwsza głowica nuklearna, lecz w jedną noc arsenał atomowy największych mocarstw świata i państw Europy wzbił się w powietrze, siejąc śmierć. Kraje nieposiadające broni atomowej użyły rakiet z bronią biologiczną. Przez resztę nocy mrok rozświetlały eksplozje. To była biała noc. Świat upadł. Blisko 2 miliardy ludzi na całym świecie zginęło tejże nocy. A był to dopiero początek staczania się w kierunku prymitywizacji. Radioaktywny pył przysłonił całe niebo. Ludzkość zeszła do podziemi, gdzie żyła blisko 10 lat. Przez pierwsze 3 lata nikt nie zobaczył światła słonecznego. Flora i fauna stopniowo wymarła, a atmosfera ulegała degradacji. Rozpad ozonu, który zwykle zachodzi w stratosferze i chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV, uległ zachwianiu, co miało w przyszłości katastrofalne skutki. Niebo już nigdy nie było takie samo, a o jego morderczym wpływie na Ziemię mieliśmy się dopiero przekonać. Gdy poziom skażenia w poszczególnych strefach wrócił do normy, ludzie wyszli na powierzchnię z nadzieją na powrót do normalnego życia. Stopniowo zaczęto przywracać administrację i podstawowe media, takie jak prąd czy woda pitna. Z pomocą naukowców, przy użyciu uśpionych zarodników roślin i zwierząt, rozpoczęto proces odnowy skażonych terenów. Niestety, daremnie. Sztucznie wyhodowane zwierzęta nie posiadały tak wysokiej odporności, jak ich naturalne odpowiedniki i stały się pożywką dla nowych i nieznanych dotąd zagrożeń. Absorpcję radioaktywnych pyłów oraz innych śmiertelnie niebezpiecznych gazów doprowadziły do zmutowania filowirusa Marburga. Spustoszony świat nie mógł się przed nim uchronić. Nową mutację oznaczono jako typ 1SV LD96. Uderzył on w pierwszej kolejności w osłabione jednostki, ponownie uśmiercając delikatną faunę Ziemi. Średnia latencja wirusa wynosiła od 1 do 2 godzin, w związku z czym przeprowadzenie badań było praktycznie niemożliwe. Ponieważ przenosił się drogą inhalacyjną i wektorową, zarażenie wirusem było niemalże pewne. Ponad 90% zarażonych umierało, co w tym wypadku wcale nie oznaczało końca. Po śmierci wirus nadal żywił się organizmem nosiciela. Zmieniał go i przyspieszał rozpad tkanek w martwym organizmie przez kolejnych kilka dni. Nikt nie wiedział dlaczego ani po co, aż do pewnej pełni księżyca, która po opadnięciu mgły wojny odsłoniła jego blask. Księżyc oświetlany światłem słonecznym zadziałał niczym zwierciadło dla promieniowania,
które przebijając się przez uszkodzone warstwy atmosfery, zmieniały kolor nocnego nieba na czerwony. Nazwaliśmy to zjawisko karmazynowym księżycem i był to pierwszy dzień naszego końca. Uśpiony wirus pod wpływem nieznanych czynników, które występowały podczas anomalii karmazynowej nocy, aktywował się w ciałach swych ofiar. Zakażeni powracali do życia, lecz nie byli już ludźmi. Nie reagowali na żadne próby kontaktu. Wykazywali tylko jeden pierwotny instynkt. Głód. Karmazyn zmienił się w krew. Konflikt zbrojny odszedł w zapomnienie. Zdziesiątkowana ludzkość musiała zmierzyć się z nowym, nieznanym dotąd wrogiem. Na szali było istnienie gatunku ludzkiego, a świat spowił chaos. Kraje rozwinięte podjęły stanowcze działania mające na celu powstrzymanie wirusa i utrzymanie kolebki ludzkości. Kraje rozwijające się nie miały żadnych szans na opanowanie zagrożenia. Wirus roznosił się w zastraszającym tempie. Przestały działać fabryki i kopalnie wydobywcze, a wkrótce potem infrastruktury krytyczne, takie jak elektrownie, kolej, wodociągi czy szpitale. Afryka, a zaraz po niej Europa i Azja utraciły w niespełna rok kontrolę i władzę administracyjną. Następna była Australia i Ameryka Południowa. Nieco dłużej, bo do połowy 2029 roku walczyła Ameryka Północna. Automatycznie nadawany sygnał informacyjny, nadawany na falach krótkich i UKF z baz wojskowych w Waszyngtonie, Arizonie i Pensylwanii został przechwycony i powielony przez wszystkie zautomatyzowane stacje przekaźnikowo-nadawcze i obiegły cały świat, zachęcając ocalałych, by przybyli do bezpiecznych stref w Ameryce. Świat potrzebował cudu, a wiadomość o bezpiecznym schronieniu sprawiła, że ludzie z najdalszych zakątków globu ruszyli w niepewną podróż za nadzieją. Wraz z kolejnymi falami cudzoziemców szukających schronienia nadciągały coraz większe fale zainfekowanych. Wygłodniałe twory, które niegdyś były ludźmi, podążały za pożywieniem. Podróżnicy, którzy przetrwali podróż do Stanów Zjednoczonych, szukali obiecanego bezpiecznego miejsca. Wabieni niczym ćmy światłem, znajdowali jedynie zgliszcza, splądrowane osady i opustoszałe miasta pełne wrogich stworzeń. Najgorsze okazały się te rzekomo bezpieczne, wojskowe schronienia. Jeden SVLD-96 dotarł również tam. Ściśle tajne obiekty stały się wylęgarnią zainfekowanych. Ożywieńcy nie potrafili korzystać z narzędzi czy rynsztunku wojskowego. Mimo to martwy żołnierz czy policjant był dużo trudniejszym przeciwnikiem od cheerleaderki z uwagi na pasywne wyposażenie, jakie mieli na sobie. Trup w kamizelce kuloodpornej i stalowym hełmie
nie jest zbyt wrażliwy na atak siekierą czy pałką, a właśnie ten oręż był najpowszechniejszy. Wojskowe magazyny i większe ośrodki zostały zniszczone podczas Białej Nocy. Pozostałe potencjalne źródła zaopatrzenia zostały splądrowane. Inne zaś pełne wygłodniałych ożywieńców, którzy skutecznie po dziś dzień strzegą pozostałości upadłej cywilizacji. Ci, którzy nie zostali zarażeni, musieli zacząć od zera i mało kto wiedział, co dalej robić. Ostatni sygnał, przekazywany echem po eterze, dobiega z hrabstwa Navasgame w Arizonie, USA. Tam przybyło najwięcej ocalałych z całego świata. Nikt nie znalazł funkcjonującej placówki. Bezpieczne schronienie stało się fatamorganą na pustyni. Pewien wizjoner i youtuber pochodzący z Europy, który również tu trafił jako jeden z nielicznych, nie stracił opanowania i dał garstce ludzi, która za nim podążała, nadzieję, by przetrwać ten syf. Bizantyjski borsuk był pionierem dla nowej cywilizacji. Wiedział, od czego trzeba zacząć i wziął się ostro do roboty. Zorganizował ludzi i zbudował pierwszy na świecie ośrodek, który miał szansę przeciwstawić się sile śmierci, jaka opanowała świat. Wraz ze swoimi ludźmi zbudował wielki kompleks dla nadciągających ludzi. Wyposażył go w zautomatyzowane systemy obronne oraz bezpieczne wejścia na teren placówki. Borsukowo stało się arką dla wszystkich ocalałych. Przyczółek mieści się nieopodal rzeki Anso-Adam, na północny zachód od Dyersville. Jest jedynym bezpiecznym miejscem w Arizonie. ...342 dzień w podróży. 116 dzień w Ameryce. 3 noce temu dotarliśmy do ostatniego punktu wskazanego przez sygnał. Miejscowi żywo nas przywitali. Zużyliśmy połowę amunicji, no i straciliśmy kucharza. Musimy odciąć mu głowę, zanim wstanie. Żegnaj potrawko żula, witaj dezynterio. Zabarykadowaliśmy się w starym bunkrze. Mury są dosyć mocne, ale nie uchronią nas przed hordą, bo mogą się przecież przekopać i rozwalić bloki od góry. Nie mamy paliwa, a co gorsza celu. Arizona to kolejny cmentarz. Nadzieja umarła, gdy wyłączyłem ostatni nadajnik. Ludzie nie mają tu czego szukać. Zamiast bawić się i świętować, musimy przygotować się do hordy, która może być naszą ostatnią. Zostało nas już w końcu tylko 32. Oczywiście odejmując kucharza. Borsuk, wybacz, że przeszkadzam, ale Di i Tapik nie wrócili jeszcze z szabrowania. A w nocy niedźwiedź zniszczył drewniany płot przed bunkrem. Ożywieńcy właśnie depczą ostatnie nasiona kukurydzy. Nic tu nie wyrośnie. Rozumiem. Coś wymyślę. Nie mamy już zapasów. Zgadza się, wiem, ale coś wymyślę. Nie mamy paliwa, żeby uciekać, ani amunicji, żeby walczyć. Wiem, powiedziałem, że coś wymyślę. Zostajemy. Co? Zbierz najlepszych tropicieli, niech idą na poszukiwanie Di i Tapika. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby stracić tych ludzi. Tapik, chodź. Może tutaj gdzieś przetrwamy noc.
Tutaj przeczekamy. Zbierz mi też 8 żołnierzy, wyposaż ich w karabiny maszynowe, a reszcie ludzi daj kilofy i łopaty. Znajdź mi też inżyniera, potrzebuję kuźni i betoniarki. Chcesz tu zostać? Tak, Nic nie ma. wiem o tym, ale będzie. Nie ma na świecie bezpiecznej oazy, to sami ją zrobimy.